Szapi i witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Fajnie, że znowu wpadliście. W ostatni weekend byłam na IEM Katowice i spotkałam naprawdę wielu moich widzów. Było mi strasznie miło, dziękuję serdecznie za wszystkie słowa wsparcia, które od was otrzymałam. I wielu z was wspomniało o tym, że bardzo dobrze oglądało wam się moją serię 5 różnych rzeczy, więc uznałam, że warto do niej wrócić, zwłaszcza, że ostatni film powstał jakoś pół roku temu. Przemyślałam, co mogłabym zrobić i uznałam, że w sumie po 5 rzeczach do peruk najbardziej odpowiednią rzeczą będzie 5 produktów do makijażu cosplayowego. Na pewno każdy, kto już kiedyś robił kostium, wie, jak ważny jest makijaż w cosplayu. On naprawdę może zmienić całkowicie wygląd, kształt naszej twarzy, od naprawdę koloru oczu, po rzęsy, po włosy, po wszystko. Także uważam, że to jest ważna sprawa, zwłaszcza, że dobrze dobrane produkty mogą naprawdę zrobić nasz makijaż, a te gorsze bardzo nam obniżyć jakość całego kostiumu. Jeżeli chodzi o makijaż cosplayowy, ja jestem bardzo dużym samoukiem. Przyznam, że dopiero odkąd zaczęłam właśnie przebierać się, zaczęłam nosić jakikolwiek makijaż. Zawsze byłam przeciwniczką malowania się, uznawałam, że idę z gołą twarzą wszędzie. Dopiero wtedy, kiedy właśnie zaczęłam robić stroje, zauważyłam, jak ważny to jest element. Dobry makijaż naprawdę robi różnicę i dlatego powoli z każdym strojem uczyłam się nowych technik, nowych sposobów, testowałam nowe produkty i wydaje mi się, że mogę wam po prostu sprzedać parę fajnych trików, które pomogą wam w waszych makijażach. I tutaj mówię również do chłopców, ponieważ pamiętajcie, że makijaż w cosplayu, nieważne jaka jest wasza płeć, on zawsze pomaga i zawsze jest bardzo przydatny. Przygotowałam dla was dzisiaj 5 takich najważniejszych produktów, które wypracowałam sobie przez lata, sprawdziłam i wiem, że używam je przy każdym cosplayowym makijażu. Oczywiście takich produktów jest o wiele więcej i uważam, że na 5 ciężko mi jest skończyć moją wyliczankę, więc może zrobię jakiś większy, szerszy film o tym, ale jak na razie zebrałam tak naprawdę 5 rzeczy, bez których kompletnie mój makijaż by się nie udał do każdego kostiumu, na każdym konwencie. W takim razie zacznę od czegoś najbardziej podstawowego i wydaje mi się, że taką dla mnie podstawą zawsze jest baza do makijażu. I on ma na celu to, aby nasz makijaż jak najtrwalej, najmocniej trzymał się na naszej skórze przez cały czas trwania konwentu czy ekstremalnej sesji zdjęciowej. Ja mam takie 3 produkty, które stosuję dość wymiennie, w zależności od tego, jak moja skóra się trzyma. Wiecie, czasem są dni, w których naprawdę jestem strasznie wysuszona, jest gorąco, albo jest straszna zima i moja skóra po prostu tam gdzieś płacze, bo jest taka sucha. Wtedy używam innych podkładów, lub również kiedy faktycznie wygląda lepiej, to stosuję troszkę lżejsze rzeczy. Na przykład bardzo lubię wypełniacz porów z NYXa. To jest taki specyfik, który bardzo fajnie wygładza twoją skórę. Każdy z nas ma jakieś tam mini pory na skórze, które są mniej lub bardziej widoczne podczas robienia sobie zdjęć. I on tak fajnie właśnie wygładza wszystko, że mamy podstawową i bardzo gładką bazę pod dalsze części makijażu. Innym moim ulubieńcem jest baza już do całej twarzy i ona jest z Dermacola. Kupiłam ją w Czechach, więc nie wiem do końca czy można ją znaleźć gdzie indziej. Szukałam ją właśnie po innych drogeriach, ale bez skutku, także nie do końca wiem, czy jeszcze ją gdzieś znajdę, także bardzo delikatnie i oszczędnie ją używam, żeby jak najdłużej mi służyła. I to jest taka baza właśnie satynowa pod makijaż, która bardzo fajnie wygładza twoją skórę, sprawia, że cały podkład, czy tam krem BB, który nieważne co używacie, on po prostu gładko i delikatnie się rozprowadza na powierzchni skóry, przez co nie ma jakichś brzydkich grudek i to wszystko fajnie się trzyma. Ostatnią bazą, którą stosuję od dość niedawna, ponieważ nie miałam pojęcia, jak ważna jest to sprawa i faktycznie wam również polecam, żeby jak najszybciej się do tego przekonać i stosować w swoich makijażach, to jest baza pod cienie do powiek. Przed tym, jak zaczęłam stosować tę bazę do cieni, to miałam często problem z tym, że cienie po prostu mi się kruszały, opadały na policzki. Bardzo często miałam taki brzydki pyłek właśnie na policzkach, a kiedy, broń Boże, dotknęłam tych policzków, bo nie wiem, zapomniałam się, to miałam taką, wiecie, szramę apacza pod oczami, ponieważ ten cień nie trzymał się moich powiek. Żeby uniknąć tego problemu, zaczęłam właśnie stosować takie bazy i przyznam, że to bardzo odmieniło mój komfort noszenia makijażu przez długie godziny konwentu. Faktycznie zawsze jest tam jakiś mini opad, ale nie w takiej, wiecie, w takim stopniu, jak to było kiedyś przed tym, jak zaczęłam używać tego produktu. Dlatego szczególnie polecam go wszystkim, którzy planują bardzo ciężki makijaż oka, zwłaszcza w ciemnych kolorach, typowo właśnie takich czarnych. On naprawdę często się ukrusza, a z bazą możecie to po prostu wyeliminować z waszego właśnie makijażu. No dobra, no to skończyliśmy z bazą, z płótnem naszej twarzy. Następnie faktycznie trzeba położyć jakiś podkład, korektor, wiecie, te wszystkie inne sprawy, o których nie będę dzisiaj mówić. Skupię się na kolejnej rzeczy, która jest bardzo ważna i którą zazwyczaj zakładam przed nakładaniem jakiejkolwiek innej części makijażu, a mówię oczywiście o soczewkach.
Soczewki to jest rwący temat rzeka i naprawdę o tym bym mogła nagrać calutki filmik, więc tak skrótowo opowiem po prostu tylko o tym, czym ja się kieruję, kiedy wybieram swoje soczewki pod cosplay. Na pewno celuję w soczewki powiększające, zwłaszcza do postaci z anime czy jakichś właśnie kolorowych gier. Soczewki możecie już naprawdę kupić nie dość, że za granicą w wielu sklepach, które są polecane i fajne, typu na przykład Pinky Paradise, to również i w Polsce w jakichś sklepach typowo pod soczewki, czyli dedykowanym soczewkom, jak i również w jakichś sklepach z kosmetykami typu Hebe czy Rossmann. Muszę tylko wspomnieć, że niestety w tych polskich sklepach, typu właśnie drogeriach, te soczewki nie będą powiększające, one będą faktycznie lekko kolorowe, ale nie zdradzą Wam takiego faktycznie dużego efektu, dużego oka. Dlatego dla wszystkich, którzy planują postacie z anime, które faktycznie te oczy mają duże i przykuwające uwagę, polecam robić zakupy na sklepach internetowych, zagranicznych, bo tam faktycznie możecie znaleźć soczewki Big Eye, które mają powyżej 15 mm średnicy i one faktycznie robią tą robotę. Moim ulubionym modelem soczewek, który używam do wielu moich strojów, praktycznie większości, tylko wymieniam, wiecie, kolory oczu na różne inne, to jest model Go Angel. One są faktycznie powiększające, mają dość duży zakres kolorów, które można sobie właśnie wybierać i dobierać pod postać, także można z nich znaleźć większość pasujących soczewek pod różne postacie. Ja swoje akurat kupowałam na stronie Pinky Paradise, ale wiecie, one akurat są na większości stron soczewkami, także szukajcie, zwłaszcza pójść na promocje, bo one często są na promocji, także warto kupić je troszkę tak. Na moim kanale jest również masa różnych recenzji soczewek, również chyba tych z Pinky, także polecam Wam właśnie przejrzeć playlistę z recenzjami i tak gdzieś na pewno będę o nich opowiadać. Pamiętajcie również o higienie podczas używania soczewek. To jest jednak przedmiot obcy, który wchodzi w nasze oczy, a oczy mamy tylko jedne, także trzeba o nie dbać. Zawsze używajcie świeżego płynu do soczewek, wymieniajcie go dość często, bo to jednak bardzo ważne, żeby nic się tam nie zalęgło, wiecie, jakieś bakterie i syfy. Czasem nie dokręcimy pudełeczka i płyn może wyparować z soczewek i w te soczewki zmieniać takie, wiecie, taki brzydki, wysuszoną skorupkę. Broń Boże, ich nie zakładajcie ponownie. Wiem, że dużo osób tak robi, ale to jest niebezpieczne, ponieważ ona już wyschła, ona już popękała i te mini pęknięcia mogą po prostu uszkodzić Wam rogówkę. Także ja tego osobiście nie polecam, wiem, że ludzie tak robią, ale to nie jest bezpieczne. Dla mnie również bardzo ważne jest nawilżenie oczu podczas konwentu. Wiecie, klimatyzacja, noszenie soczewek, makijażu, to wszystko strasznie wysusza Wasze oczy i bez kropelek się nigdzie nie ruszam, one bardzo pomagają, zwłaszcza kiedy mam długi dzień konwentu przed sobą. Pamiętajcie tylko, że kiedy kupujecie takie kropelki, abyście zapytali panią farmaceutkę w aptece o to, żeby jednak sprzedała Wam kropelki typowo do soczewek, ponieważ niektóre nie współpracują z nimi, mogą je na przykład lekko rozpuścić, co jest w ogóle już hardcorem i tego nie chcemy. Także pamiętajcie o tym szczególe, że kropelki tylko do soczewek. Spotkałam się również z tym, że wiele osób odmawia noszenia soczewek, ponieważ twierdzi, że ma ten sam kolor oczu co ich postać, więc oni raczej tego nie potrzebują. I oczywiście możecie tak zrobić. Jednak ja Wam serdecznie polecam soczewki, nawet jeżeli macie ten sam kolor oczu co Wasza postać, ponieważ soczewki jakby sprawiają, że Wasz wzrok jest bardziej, nie wiem, wyrazisty, nawet w makijażu on o wiele bardziej się właśnie wybija na scenie, na zdjęciach i ogólnie robi bardzo dobry, taki, wiecie, rysunkowy efekt. Cosplay to jest takie przerysowanie, także wydaje mi się, że przerysowane oczy jak najbardziej będą skupiać ten wzrok na sobie i bardzo często spotkałam się właśnie z komentarzami, że ludzie pierwsze co patrzyli na mój kostium, to jednak była twarz i te oczy. No dobra, ale skoro już mamy nasze soczewki, to jest jeszcze jedna rzecz, która faktycznie może bardzo, bardzo powiększyć oko, jak i również zmienić jego kształt i przyciągnąć wszystkie spojrzenia. Naszym trzecim produktem więc będą sztuczne rzęsy. To jest również coś, czego nauczyłam się po wielu latach robienia różnych strojów, ponieważ zawsze myślałam, że jestem jednym z tych szczęśliwców, którzy mają dość gęste rzęsy, gęste brwi, więc nie musiałam się martwić, żeby je szczególnie mocno podkreślać w makijażu codziennym, czy nawet tym cosplayowym. Dopiero po latach stwierdziłam, jak fajne są sztuczne rzęsy, jak fajnie przyciągają właśnie spojrzenia i podkreślają kształt oka. Są bardzo różne modele, kształty rzęs, gęstość, ułożenie właśnie tych włosi na nich, które faktycznie robią różne efekty do różnych typów postaci. Dla postaci męskich są rzęsy, które są bardzo delikatne, wiecie, dość rzadkie, ale i tak podkreślają właśnie linię oka i dodają tego mocnego spojrzenia. Osobiście uważam, że rzęsy potrafią naprawdę podkreślić osobowość postaci. I tak idąc za myślą, bardzo często dla postaci młodszych, jakichś dziewczynek, dziewczęcych postaci używam delikatnych rzęs, które mają właśnie parę takich mocniejszych włosi i dodatkowo właśnie robią takie bardzo strzeliste, fajne, otwarte spojrzenie.
A dla jakichś wojowniczek czy starszych kobiet lubię używać jakichś gęstszych rzęs, takie, które faktycznie przyciągną to spojrzenie, zwłaszcza jeżeli postać jest w zbroi i ta twarz musi się naprawdę, wiecie, rzucać w oczy w tej całej obudowie z pianki. Rzęsy najczęściej kupuję na przykład na AliExpress czy jakichś sklepach typu Chińczyk, ponieważ one są bardzo tanie tam, a nie muszą być jakiejś, wiecie, szczególnie dobrej jakości, ponieważ to jest tylko cosplay i najczęściej te rzęsy my będziemy zakładać tylko parę razy na konwent czy na zdjęcia. Ale nie ukrywam, że kiedy mamy jakieś lepszej jakości rzęsy, na przykład z Inglotu, czy kiedy kupuję je na przykład z AliExpress, ale z tych droższych aukcji i kiedy one są wykonane z materiału, który nazywa się mink, są faktycznie bardzo miękkie, są bardziej wytrzymałe i służą mi dłużej niż te najtańsze, groszowe sprawy właśnie na Ali. Pamiętajcie, żeby rzęsy dociąć do waszego kształtu i długości oka, ponieważ wszyscy mamy różne oczy, różne wielkości, różne długości i rzęsy zazwyczaj są lekko dłuższe niż normalne oko, także weźcie jakieś nożyczki i przytnijcie je do tej długości, jaki jest wasze oko. Ja osobiście polecam wam zrobić je lekko krótsze niż dłuższe, ponieważ kiedy są krótsze, to łatwiej je przykleić i po prostu lepiej się układają. A skoro już jesteśmy w temacie rzęs i ich przyklejania, to czas na czwarty produkt dzisiaj i będzie to klej do rzęs. Nie macie pojęcia, jak wiele razy ja sama albo widziałam inne cosplayerki, które cierpiały przez odklejające się rzęsy. Bardzo często odklejająca się rzęsa może zahaczać wasze oko i jest to po prostu troszkę bolesne. Jak również takie rzęsy, które, wiecie, lekko odchodzą w kącikach, sprawdzają, że wasz wzrok wygląda, jakbyście byli lekko... inni, że tak powiem. Więc wydaje mi się, że warto zainwestować w dobry klej do rzęs, który faktycznie utrzyma te rzęsy w kształcie przez cały dzień konwentu. Testowałam już różne kleje, również takie, które są w żelach, czy na przykład takie, które są czarne i te czarne są ponoć po to, żeby się, wiecie, zmywały z naszą kreską na oku. Ona ponoć fajnie działa, ale osobiście dla mnie to nigdy nie było zbyt okej, ponieważ te się odklejały, to brudziły moje powieki i były widać takie czarne ciapki na powiekach. Po jakimś czasie wpadłam na klej, który jest przeźroczysty, który jest płynny i świetnie trzyma się do oka. I jest to ten klej z Donegala. Ja go kupiłam w jakiejś mniejszej drogerii, nie było go w żadnych Rossmanach, w żadnych Hebe. Niestety tylko i wyłącznie jakiejś drogerii to była jakaś Stokrotka, czy coś takiego, wiecie, takie mniej popularne drogerie, mniej sieciowe. I on jest naprawdę świetny, go absolutnie uwielbiam. Jest on płynny, więc się go łatwiej nakłada takim właśnie malutkim pędzelkiem na naszą rzęsę. Bardzo szybko schnie, więc nie trzeba długo czekać, żeby ten klej stał się właśnie taki klejący i lepki. I faktycznie bardzo, bardzo dobrze trzyma. Także serdecznie wam go polecam, jest właśnie transparentny, więc nieważne jaką macie kreskę, czy czarną, czy kolorową, on zawsze właśnie się fajnie zleje z tą linią rzęs. No ja osobiście uważam, że to jest jeden z moich najlepszych produktów, które używam do cosplayowego makijażu. No to słuchajcie, mamy już 4 rzeczy, więc czas na ostatnią. I tak podsumowując wszystko, kiedy faktycznie nałożymy ten makijaż na nas, kiedy mamy te soczewki, rzęsy i faktycznie ta cała skóra jest już gotowa do tego, żeby pójść w świat i wyjść na konwent w naszym pięknym stroju, to jest jedna rzecz, którą faktycznie bardzo, bardzo nalegam, abyście ją używali, aby wasz makijaż trzymał się naprawdę cały konwent. I oczywiście mówię o fikserze do twarzy, fikserze do waszego makijażu. To jest produkt, który używają zazwyczaj wszyscy charakteryzatorzy, ponieważ on nie dość, że można go fajnie wykorzystywać właśnie do jakiegoś cięższego makijażu na zdjęcia czy na jakieś wyjścia, to również on bardzo fajnie trzyma wszystkie farby do ciała, wszystkie jakieś właśnie malunki na ciele. On sprawia, że faktycznie nasz makijaż, nieważne jaki on jest, nie będzie się rozmywał i schodził z naszego ciała. Idąc za myślą, polecam wam go także do wszystkich makijaży, nie tylko oczywiście samej buzi, ale również ciała, ponieważ on bardzo fajnie, wiecie, trzyma wasz makijaż na skórze, dzięki temu właśnie wasze jakieś kolorowe skóry pod różne postacie, różne jakieś tam nocne elfy, czy jakieś postacie z Honstaka, on wszystko będzie fajnie trzymał i sprawi, że wasza skóra nie będzie się zmywać przy, wiecie, dotknięciu ciuchów, innych ludzi, czy zwłaszcza na rękach. Ja osobiście sobie nie wyobrażam wejścia na konwent bez fiksera, zwłaszcza na długi, ciężki konwent, ponieważ on bardzo mocno trzyma wasz makijaż w ryzach, sprawia, że się on nie osypuje, nie schodzi właśnie przy przytuleniu na przykład z innymi ludźmi. Aplikuje się go tak około 20 cm od waszej twarzy, czy waszej tam skóry z malunkiem, tak aby ta mgiełka osiadła spokojnie na skórę i po jakimś czasie można otworzyć oczy, czy ruszyć się i ono faktycznie będzie już na nim, na tej skórze osiadać i trzymać wszystko w ryzach.
Ja swój kupiłam akurat w Rossmanie za jakieś 40 zł, ale dość długo naprawdę mi służy, więc to jest dobra inwestycja. Ale oczywiście polecam również takie z Kreolanu, one są na internecie na przykład i one są jeszcze bardziej wytrzymałe i bardziej można na nich polegać. No to było dość dużo informacji. Mam nadzieję, że Wam się one przydały, ponieważ starałam się zawrzeć jak najbardziej ważne produkty, które używam do mojego cosplayowego makijażu. I oczywiście w żadnym stopniu nie czuję się żadnym beauty guru. Wszystko, co Wam dzisiaj pokazałam, to są rzeczy, które nauczyłam się na próbach i błędach, także wydaje mi się, że jeżeli szukacie kogoś, kto naprawdę umie się malować, to skoczcie na jakieś, wiecie, kanały typowo właśnie makijażowe na polskim YouTube. Tam naprawdę jest masa super pięknych, zdolnych dziewczyn, które Wam pokażą, jak się malować. A ja po prostu chciałam Wam jakby przybliżyć tematy makijaży czy produktów, które mają wytrzymać długie konwentowe i ekstremalne warunki cosplayowe. Przyznam, że otrzymałam również prośby o nagranie tutorialu na mój makijaż cosplayowo, zwyczajny, że tak powiem, taki, który zazwyczaj robię sobie właśnie na buzi pod jakieś postacie. I jestem w szoku, bo nie sądziłam, że mój makijaż może kogokolwiek zainteresować. Ale skoro jeżeli Was to interesuje i dacie mi również znać w komentarzach na dole, że chcecie taki filmik, to może go nagram. Z tej strony możecie zostać moimi patronami na Patronite lub subskrybować ten kanał, a z tej strony jest więcej filmików, tutoriali, poradników, vlogów i wszystko, czego potrzebujecie do Waszej cosplayowej przygody. I Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem. Buźka, pa!